Cześć, mówi Asia z OnTable. 5 grudnia na platformie Kickstarter rozpoczyna się kampania najnowszej gry wydawnictwa Awaken Realms. Chodzi o Tainted Grail: The Fall of Avalon, czyli grę Marcina Świerkota oraz Krzysztofa Piskorskiego. Dzięki uprzejmości tego wrocławskiego wydawnictwa miałam okazję zagrać w prototyp i bardzo chętnie podzielę się swoimi wrażeniami z rozgrywek. Krzysztof Piskorski, czyli jeden z autorów Tainted Grail: The Fall of Avalon, to pisarz, publicysta, to twórca gier fabularnych, to jednocześnie człowiek, który studiował informatykę i archeologię i człowiek, który tworzy niesamowite światy. I w jeden z tych światów zabiera nas w tej grze. Grze, która stanowi połączenie RPGa, survivalu, grze przygodowej, narracyjnej, grze fabularnej, grze, w której będziemy wcielać się w bohaterów, ale nie takich heroesów. Ich wyprawa już zaginęła, ich wyprawa się nie udała, a nasz świat wciąż spowija mrok. Zostaliśmy tylko my i musimy odnaleźć rytuały, dzięki którym wskrzesimy, aktywujemy menhiry. Menhiry, które nie pozwalają, aby mrok zalał nasz świat. W tej grze będziemy eksplorować Avalon, czyli wyspę, na której czeka na nas bardzo dużo niewiadomych. W tej grze będziemy musieli podjąć bardzo dużo różnych decyzji. Ta gra da nam za każdym razem inną rozgrywkę, bo mimo że będziemy iść tą samą drogą, może spotkać nas zupełnie coś innego. Ta gra jest bardzo rozbudowana i bardzo wielowątkowa, ale o tym musicie przekonać się sami. Nie chcę zdradzać za wiele, bo szkoda odkrywać przed Wami te wszystkie tajemnice i niespodzianki, jakie skryte są właśnie w Tainted Grail: The Fall of Avalon. To gra kooperacyjna, która wręcz gwarantuje bardzo dużo rozgrywki ponad stołem. Będziemy tu sporo rozmawiać, umawiać się ze współgraczami. Ja w wersji prototypowej miałam okazję zagrać w rozgrywkę 3-osobową i pokazała mi ona, jak silna i mocna kooperacja i współpraca jest tutaj potrzebna. Gra zakłada również wariant solo i to on zalecany jest przez twórców jako ten najlepszy na rozpoczęcie, zapoznanie się z postaciami, z bohaterami i z samą rozgrywką. Zanim w tej grze odniesiemy jakieś pierwsze sukcesy, na pewno sporo razy przegramy, ale jest coś, jakiś tajemniczy magnes w tej grze, że chce się wracać, chce się odkrywać tę krainę, chce się przeżywać to, co ta gra nam daje. I nawet jeśli wybieramy tę samą drogę, którą już szliśmy, to wcale nie oznacza, że spotkają nas te same przygody. Bo w zależności chociażby od naszych statystyk, wyboru postaci, którą gramy, czy dalszych wyborów, które mają wpływ na rozwój wydarzeń, to naprawdę możemy spodziewać się innych rozgrywek. Rozpoczynając rozgrywkę na stole mamy położone kilka początkowych kart i później z czasem będziemy eksplorować i odkrywać nowe karty, kierując się pewną zasadą. Podoba mi się to, że każda karta daje nam kilka różnych możliwości. Możemy to miejsce eksplorować, możemy wymieniać pewne surowce, zasoby, które będą nam potrzebne, ale to my decydujemy, w którą stronę idziemy i jaką część tego Avalonu będziemy odkrywać. Co tam znajdziemy, musicie już zobaczyć sami. Do tego musimy podczas rozgrywki pamiętać o tym, że mamy presję czasu. W zależności od liczby grających ogranicza nas ilość dni. Ten czas, w którym nasz aktywny menhir, który chroni nasz świat przed tym, żeby nie spowił go mrok, umiera. Musimy więc aktywować nowego menhira, musimy znaleźć więc rytuał, musimy udać się na miejsce, gdzie aktywacja tego menhira jest możliwa. Odbywa się to wszystko w cyklu dnia i nocy. W ciągu dnia wykonujemy akcje, nocami mogą spotykać nas prorocze sny lub koszmary i to wszystko naprawdę super oddaje niesamowity klimat tej gry. Eksplorując tę krainę, przemierzając te wszystkie miejsca, będziemy spotykać różne postacie, będziemy spotykać różne zwierzęta, bestie, będziemy spotykać różne wydarzenia i sytuacje i to wszystko zamknięte jest w kartach spotkań, 4 typach kart spotkań.
Będziemy tutaj więc spotykać też wrogów i będziemy z nimi walczyć. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób została rozwiązana tutaj walka, to mam mieszane uczucia, bo bywały takie walki, które bardzo mi się podobały, ponieważ każdy z graczy, każdy zarządzający postacią dobiera sobie karty walki i musi ułożyć je w pewnej sekwencji, musi połączyć słabe punkty naszego przeciwnika, musi zebrać więcej punktów, aby pokonać go. Natomiast sięgamy po te karty walki losowo, one się pojawiają na naszej ręce losowo i nasz wpływ na tą walkę w zasadzie można powiedzieć, że jest tylko taki, że decydujemy, w jaki sposób, w jakiej kolejności je możemy ewentualnie ułożyć. I czasem ta walka może być bardzo szybka, bo karty będą dobre, a przeciwnik na tyle słaby, że nie do końca będzie czuć tej głębi walki, a czasem nie będziemy mogli sobie poradzić i walka może się nieco dłużyć, może być monotonna. I to jest właśnie rzecz, która nie do końca mi odpowiadała, bo chciałabym mieć większy wpływ na to, jakimi narzędziami walczę, jakie sobie uzbieram, jakie sobie zgromadzę, jakie sobie znajdę, a nie zdawać się tak bardzo na los. Jeśli chodzi o ikonografię, szczególnie ikonografię energii, ikonografię zdrowia, bo o ile ikony dotyczące naszych zasobów są na tyle odróżniające się, to ciągle mi się myliły te ikony właśnie związane z energią, ze zdrowiem. Mimo że to wszystko jest w klimacie spójne, to troszkę mi przeszkadzało to pod kątem właśnie praktycznym. Podoba mi się to, że w tej grze nie jesteśmy zamknięci i ograniczeni sztywnymi regułami w postaci rund, tur, kolejności graczy. Oczywiście mamy pewne zasady, które są potrzebne, jak choćby to, w jaki sposób odbywa się walka, jak choćby to, w jaki sposób musimy zarządzać swoimi zasobami, to, że musimy jeść, to jak mijają dni, jak upływa nam czas i jest to trochę wyścig z tym czasem, aby menhir nie umarł, bo wówczas przegrywamy, ale mamy bardzo dużą swobodę i to gracze decydują, gdzie idą, z kim, czy idą razem, czy się rozdzielają, a później gra już nas zabiera w tę krainę, już nas pochłania i już, mimo że gramy długo, bo te rozgrywki mogą być rzeczywiście rozciągnięte w czasie, to chcemy do tego Avalonu wejść. Chcemy jako taki zwykły człowiek próbować uratować ten świat przed otaczającym go mrokiem. Fajne jest to, że każda z postaci, każdy bohater w tej grze jest inny. Każdy rozpoczyna grę z innymi statystykami, każdy ma inne ustawienia, każdego z bohaterów możemy w inny sposób rozwijać. I to tak naprawdę od gracza, który nim zarządza, który się w niego wciela, będzie zależało, w jaką stronę potoczy się rozgrywka. Wspierając ten tytuł otrzymamy anglojęzyczną wersję gry i żeby zagrać w Tainted Grail trzeba język angielski znać przynajmniej na jakimś średnio zaawansowanym poziomie, bo bardzo dużo tutaj czytamy. Będziemy bardzo dużo przemieszczać się po całej tej części fabularnej i ona jest niesamowicie wciągająca. Należy bardzo wnikliwie czytać te opowieści, aby rzeczywiście poczuć klimat, niesamowity klimat tej gry. Czy jednak możemy doczekać się naszej polskiej rodzimej wersji językowej? Jak informuje wydawca, ta decyzja prawdopodobnie zapadnie w pierwszym czy drugim dniu kampanii. Ja sądzę i mam nadzieję, że tak. Jeszcze dwa zdania na temat tego, co znajdziemy w pudełku tej gry. Dwa zdania dlatego, że mam prototyp, nie mam więc finalnej wersji gry, więc nie mogę też jej ocenić. Ja otrzymałam prototyp, który jest wykonany naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Grafiki na kartach niesamowicie klimatyczne. Nawet te plastikowe, transparentne kosteczki mają też taką jakąś magiczną moc, magiczny urok. Bardzo podobają mi się planszetki graczy z miejscami na kosteczki, ilustracje na kartach, naprawdę niesamowicie klimatyczne tarcze Grala, czyli takie metalowe monety. Figurki, przynajmniej w wersji prototypowej, już zachwycają, więc finalnie możemy spodziewać się czegoś naprawdę dobrego. Czy warto wesprzeć ten tytuł na Kickstarterze? Sami zdecydujcie. Ja zachęcam, dzięki za Waszą uwagę. Pozdrawiam, cześć!